Jak oszczędzać energię i zmniejszać jej koszty? Modernizacja przedsiębiorstwa MŚP z sektora produkcji artykułów spożywczych i napojów. Przedsiębiorstwo z branży spożywczej wykonało audyt energetyczny. Wykonanie audytu miało na celu wskazanie opłacalnych działań, które pozwolą poprawić efektywność energetyczną, a co za tym idzie, zmniejsza zużycie energii. Analiza parametrów technicznych oraz ekonomicznych wariantów przedsięwzięć modernizacyjnych pozwoliła wskazać rozwiązanie optymalne, w szczególności z punktu widzenia nakładów finansowych na ich realizację. W ramach audytu wykonano bilans energetyczny dla stanu bazowego i dla stanu po zakończeniu realizacji inwestycji. Zaproponowano modernizacje mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej na cele oświetlenia i chłodnicze oraz cieplnej na cele technologiczne i grzewcze. Raport z audytu zawierał szereg rekomendacji i zaleceń, w tym wymiana tradycyjnych źródeł światła na oprawy LEDowe, izolacja przegród budowlanych, wykonanie kurtyn PCV lub powietrznych w przestrzeniach chłodzonych, optymalizacja pracy agregatów chłodniczych, optymalizacja układu sprężonego powietrza, możliwość zastosowania pompy ciepła. Przedsiębiorca zdecydował się w pierwszej kolejności na zamontowanie pompy ciepła. Co to jest pompa ciepła i jak działa? Pompą ciepła nazywamy niskotemperaturowe urządzenie grzewcze, które wykorzystuje energię cieplną pozyskaną z jednego źródła i po podniesieniu jego temperatury przekazuje je do innego ośrodka. Źródłem ciepła może być powietrze, inny proces technologiczny, woda lub grunt. W ogólnym ujęciu ciepło jest przenoszone z ośrodka o niższej temperaturze, czyli z dolnego źródła ciepła, do ośrodka o wyższej temperaturze, czyli do górnego źródła ciepła. Sprężanie, skraplanie, rozprężanie i parowanie to główne przemiany fizyczne, które zachodzą podczas pracy pompy ciepła. Najlepszym przykładem urządzenia wykorzystującego powyższy proces fizyczny jest domowa lodówka, która odbiera ciepło ze swojego wnętrza i produktów, które chcemy schłodzić, czyli nasze dolne źródło ciepła, i oddaje je do powietrza zewnętrznego, czyli górnego źródła ciepła. Pompa ciepła może efektywnie służyć jako niskotemperaturowe urządzenie grzewcze. Głównymi jej elementami są sprężarka, skraplacz, zawór rozprężny i parownik. Ciepło przekazywane jest za pośrednictwem czynnika chłodniczego zmieniającego swój stan skupienia w procesie sprężania-rozprężania. Efektem tej przemiany jest oddawanie lub pobieranie ciepła. Czynnik o niskiej temperaturze odparowuje, odbierając ciepło z dolnego źródła. Następnie jest skierowane do sprężarki. Dzięki wykorzystaniu sprężarki następuje wzrost ciśnienia i sprężenie gazu. Wraz ze wzrostem ciśnienia czynnik się nagrzewa. Dzięki podwyższeniu temperatury czynnika ciepło może być następnie przekazywane w wodzie lub w powietrzu w instalacji grzewczej, będącej górnym źródłem ciepła. Po odebraniu ciepła czynnik ulega skropleniu i przepływa przez zawór rozprężny. Za zaworem zmniejsza się jego ciśnienie i temperatura, a wracając do parownika rozpoczyna kolejny cykl. Omawiając zasadę działania pompy ciepła, należy również wspomnieć o współczynniku wydajności COP. Upraszczając, jest to stosunek ilości dostarczonego ciepła do ilości energii zużytej na zasilanie pompy ciepła, najczęściej energii elektrycznej zużytej do napędu sprężarki. Czym wyższa wartość parametru, tym niższe koszty eksploatacji pompy ciepła. Wartości współczynnika COP dla współczesnych pomp ciepła mogą przekraczać 4, co oznacza, że z każdej kWh energii zużytej na sprężenie jesteśmy w stanie uzyskać 4 kWh ciepła. Gdybyśmy chcieli poszukać analogii i porównać sprawność takiej pompy ciepła np. z kotłem gazowym, kocioł musiałby mieć sprawność rzędu 400%. Zastosowanie pompy ciepła. Przedsiębiorstwo, które zdecydowało się na zastosowanie pompy ciepła, zajmuje się produkcją frytek. W linii technologicznej badanego zakładu frytki, zanim zostaną usmażone, muszą zostać wysuszone. Przed wprowadzeniem zmian źródłem ciepła był kocioł, który zasilał nagrzewnicę powietrza w linii produkcyjnej. Podgrzane, ciepłe i suche powietrze odbierało wilgoć z frytek. Następnie powietrze to, już wilgotne, było usuwane przez komin. Po wprowadzeniu pompy ciepła odzyskujemy ciepło z usuwanego wilgotnego powietrza. Następnie odzyskane ciepło przenoszone jest z powrotem do instalacji podgrzewającej, wtłaczając świeże i suche powietrze. Dzięki tej modernizacji zwiększono kilkukrotnie sprawność podgrzewania powietrza potrzebnego do procesu suszenia. W firmie, która zdecydowała się na montaż pompy ciepła, osiągnięto oszczędność wynoszącą około 70% całkowitego zużycia energii potrzebnej do tego procesu.
Pompę ciepła można wykorzystać również w innych przedsiębiorstwach spożywczych. W branży browarniczej pompa ciepła znalazła zastosowanie w instalacji do mycia oraz czyszczenia butelek i skrzynek na piwo. Przed modernizacją proces mycia i czyszczenia polegał na zraszaniu ich gorącą wodą. Instalacja czyszcząca wyposażona była w wentylator wyciągowy, którego zadaniem było odprowadzenie wilgotnego powietrza. Było to konieczne, gdyż chciano uniknąć przedostawania się nadmiaru wilgoci odparowanej z gorącej wody do przestrzeni zakładu, w której znajdowali się pracownicy. W układzie z pompą ciepła odprowadzane wilgotne powietrze jest wykorzystane jako dolne źródło ciepła, a odzyskane ciepło zasila proces podgrzewania ciepłej wody, którą następnie zraszamy i myjemy butelki oraz skrzynki na piwo. Podsumowanie. Przykłady innowacyjnych modernizacji zmniejszających energochłonność były starannie przeanalizowane, tak aby w żadnym wypadku nie pogarszały aspektów związanych z bezpieczeństwem żywności. Osiągnięte rezultaty udowodniły, że można zachować najwyższe standardy jakości produktów przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania na energię. Oszczędność zużycia energii może wynosić nawet 70%, co oznacza również zmniejszenie rachunków za energię. Właściwe zastosowanie pompy ciepła to urządzenia wysoce energooszczędne, niemal bezobsługowe i nie zajmujące wiele przestrzeni. Chociaż koszty inwestycyjne mogą być znaczące, to taka modernizacja może przynieść duże oszczędności, a jej czas zwrotu nie przekraczać kilku lat. Warto inwestować w efektywność energetyczną.